Egipt. Obrzeża Szarm el-Szejk. Około północy. Przed nami niemal 8 godzin drogi do Kairu, gdzie czekają na nas skarby Wielkiego Muzeum Egipskiego oraz legendarne piramidy w Gizę. Około 8 rano jesteśmy już w Kairze. Zwiedzanie tradycyjnie rozpoczyna się od rejsu po majestatycznym Nilu. Spokojnie, bez paniki. Nasza podróż po Nilu przebiegała bez najmniejszej nuty ekstremy. Spróbujcie razem z nami nacieszyć się tą chwilą. Tymczasem Kair, niczym zakurzone płótno, rozwija się wzdłuż brzegów wiecznej rzeki. Powietrze wciąż zachowuje nocny chłód, zmieszany ze świeżym, mułowym zapachem budzącego się Nilu. Gdy łódź łagodnie przecina mętne wody wielkiej rzeki, dociera do nas przytłumiony szum metropolii, w której starożytna historia splata się z nowoczesnym życiem. Około 10 rano docieramy do Wielkiego Muzeum Egipskiego, wzniesionego w cieniu piramid. Na obszarze około 500 000 metrów kwadratowych, ponad dwukrotnie większym niż Louvre, zgromadzono ponad 150 000 eksponatów. Wśród nich znajdują się także wcześniej niewystawiane skarby z grobowca młodego faraona Tutanchamona. Wchodzimy do muzeum. Skala głównej sali zapiera dech w piersiach. Już w pierwszych sekundach wizyty pojawia się ten słynny efekt wow. Przed nami stoi ogromny posąg Ramzesa II, mający ponad 3200 lat. Ten posąg, podobnie jak wiele innych starożytnych skarbów, przebył długą drogę. Przez 51 lat stał przed głównym dworcem kolejowym w Kairze, zanim został przeniesiony do nowego muzeum. Wchodzimy po schodach na wyższy poziom. Już tutaj można godzinami oglądać starożytne posągi faraonów, bogów i sfinksów. Przed nami monumentalna rzeźba przedstawiająca boga Ptacha, faraona Ramzesa II oraz boginię Sachmet.
Wchodzimy do głównej galerii muzeum, gdzie zgromadzono eksponaty ukazujące tysiącletnią historię starożytnego Egiptu. Wśród niezliczonych artefaktów można spacerować godzinami. Muszę jednak przyznać szczerze, że największe zainteresowanie wzbudziła we mnie galeria Tutanchamona, gdzie w jednym miejscu zgromadzono ponad 5000 znalezisk z jego grobowca. Tuż przy wejściu widzimy 4 pozłacane skrzynie, które niczym matrioszki były umieszczane jedna w drugiej. Dalej znajdują się 3 sarkofagi, które również mieściły się jeden wewnątrz. Na tej ekspozycji zaprezentowano model mumii Tutanchamona, która spoczywała w najmniejszym złotym sarkofagu. Tutaj natomiast pokazano ułożenie zabalsamowanego ciała faraona. Wewnętrzne organy Tutanchamona przechowywano w takim właśnie relikwariuszu, strzeżonym przez 4 boginie. Przed nami znajdują się łoża pogrzebowe wykonane w formie świętych zwierząt – lwa, krowy i hipopotama. Galeria szczegółowo odtwarza codzienne życie młodego faraona poprzez jego rzeczy osobiste – ubrania, obuwie i biżuterię. Jednym z symboli władzy faraona był jego tron. Widzimy teraz drewniane krzesło pokryte płatkami złota z przedstawieniem Tutanchamona i jego żony pod promieniami tarczy słonecznej. Każde muzeum ma swój najważniejszy eksponat. W Louvre jest nim Mona Lisa, a w Wielkim Muzeum Egipskim legendarna złota maska Tutanchamona. Przed nami jeden z najbardziej znanych artefaktów starożytnego świata. Maska waży ponad 10 kg, wykonana jest z czystego złota i inkrustowana półszlachetnymi kamieniami, lazurytem, kwarcem i obsydianem. Na zakończenie dodam, że 8 lat temu odwiedziłem już stare Muzeum Egipskie w Kairze. Tłok, chaotyczne ekspozycje, dostęp do części eksponatów za dodatkową opłatą oraz zakaz fotografowania pozostawiły niezbyt przyjemne wrażenia. W nowym muzeum niczego takiego nie ma. Może ono śmiało służyć za wzór dla wielu muzeów na świecie. Po zwiedzeniu muzeum udajemy się na obiad. Bez szczególnych gastronomicznych rewelacji, ale wszystko jest jadalne i sycące. Po obiedzie wracamy na płaskowyż Gizy. Уважаемый, это внук Микрина, 66 метров высота. Поэтому маленькая для жены это несправедливо, а большая пирамида только для одного фараона, а маленькая для его жены это несправедливо. Я против. Даже все мужики здесь тоже против. И вот эта вторая, которая Тахифрина, шапка есть. Znajdujemy się na płaskowyżu Gizy, starożytnej nekropolii na obrzeżach Kairu.
To właśnie tutaj znajdują się najsłynniejsze zabytki starożytnego Egiptu, powstałe około lat 2600-2500 przed naszą erą. Są to piramidy, z których każda była miejscem pochówku faraona. Przed nami piramida Chefrena. Łatwo ją rozpoznać dzięki zachowanemu na szczycie fragmentowi oryginalnej wapiennej okładziny. A teraz uwaga. Dotykam jednego z 7 cudów świata, który przetrwał do naszych czasów – piramidy Cheopsa. To najbardziej złożona konstrukcja inżynieryjna starożytności, zbudowana z około 2,3 miliona kamiennych bloków. Boki piramidy są zorientowane względem stron świata z dokładnością do ułamków stopnia. Najmniejszą z 3 wielkich piramid jest piramida Mikerinosa. Jak widać, jej dolna część była obłożona czerwonym granitem, a górna wapieniem. Niestety okładzina była stopniowo demontowana i wykorzystywana przy budowie w Kairze. U podnóża piramidy widzimy granitowe bloki ze śladami obróbki przez starożytnych budowniczych. Na zakończenie naszego pobytu na płaskowyżu Gizy oglądamy Wielkiego Sfinksa, najstarszą monumentalną rzeźbę na świecie, wykutą z jednego bloku wapienia. Rzeźba przedstawia leżącego lwa z ludzką głową. Tradycyjnie uważa się, że twarz Sfinksa ma portretowe podobieństwo do faraona Chefrena. Jak widać, posąg bardzo ucierpiał wskutek erozji i działalności ludzi. Brakuje nosa oraz części brody. Mimo to Sfinks pozostaje legendarnym symbolem mądrości i władzy. Taka była moja wycieczka do Kairu. Przelotna, lecz bardzo intensywne spotkanie z jedną z najstarszych cywilizacji świata. Jeśli podobał Wam się film, łapkę do góry i zasubskrybujcie kanał. Subskrybując, nie przegapicie kolejnego filmu, który będzie poświęcony wycieczce do Luksoru.